jak bardzo stęskniliście się za kuloodpornymi teoriami, a może powinnam powiedzieć pozascenicznymi. No właśnie, ta część teorii będzie zawierała wszystko, co się wydarzyło w ostatnim czasie i mam nadzieję, że troszeczkę Wam to pomoże, bo pojawiło się wiele próśb o to, więc po prostu nie pozostało mi nic innego, jak zacząć ten filmik. 5 lipca Big Hit niespodziewanie zrzuciło na ARMY bombę w postaci nowego logo i nowej angielskiej nazwy, czyli fachowo mówiąc po prostu przedstawili nową tożsamość marki. Animacja rozpoczyna się słowami see you there, czyli dosłownie do zobaczenia tam. Następnie widzimy niewielki promień światła, który powoli zamienia się w zarys drzwi. Następnie widzimy tę animację jakby z drugiej strony i w końcu widzimy oba logotypy, czyli po prostu drzwi z dwóch stron. Jedno to logo BTS, drugie to logo ARMY, a końcówka tej animacji to po prostu Beyond the Scene BTS. O co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Zgodnie z tłumaczeniem Crush on You, nowa tożsamość BTS symbolizuje młodość, która jakby nie zastyga w obecnym stanie, ale dąży ku rozwojowi. I jeżeli chodzi o logo, to BTS otwiera drzwi, a ARMY stoją po drugiej stronie, by wyjść im naprzeciw. Zostało także wyjaśnione, że BTS od czasu debiutu jest zespołem, który blokuje zakazy i te uprzedzenia skierowane do młodych ludzi, a teraz jako Beyond the Scene mamy dodatkowe znaczenie, czyli młodzież nie zastygnie w obecnym stadium, tylko będzie rozwijać się i dążyć ku tym swoim marzeniom, co daje nam naprawdę dużo do wszystkich możliwych teorii. Big Hit Entertainment wyjaśniło, że z futurystycznym pomysłem poprawili markę BTS do konceptu, który z czasem obejmie jakby właśnie motywy albumów czy promocji. Nowa tożsamość marki BTS powstawała niemalże rok i uwzględnia życzenia fanów, ale też powstała we współpracy z jedną z najlepszych firm brandingowych w kraju. Jak można łatwo zauważyć, oba logotypy się ze sobą łączą i nawet BTS stwierdziło, że nowe logo pokazuje, że BTS i ARMY są jednością. Aczkolwiek w tym miejscu trzeba także podkreślić, że Beyond the Scene tyczy się tylko angielskiej nazwy i angielskiego rozwinięcia skrótu BTS, ponieważ koreańska nazwa, czyli Bangtan Sonyeondan, w dalszym ciągu pozostaje bez zmian. Tak więc mam nadzieję, że teraz rozumiecie, co się stało i dlaczego to się stało, ale ja do wytłumaczenia wytwórni będę jeszcze wracać, ponieważ mam wrażenie, że nagle zapaliło mi się jakieś światełko w tunelu i to daje nam naprawdę dużo pomysłów, dużo wskazówek do teorii, ale ja nie jestem do końca też przekonana, czy pójście w stronę światła w przypadku BTS jest najlepszym pomysłem. Skoro już wiecie, co się stało, to przejdę do analizy Come Back Home. I od razu chcę tutaj podkreślić, że jest to cover grupy So Taiji Boys i piosenka została wydana 22 lata temu, czyli w 1995 roku, a teraz ten cover BTS został wydany z okazji 25. rocznicy od debiutu grupy. Wersja BTS zawiera nową partię rapu stworzoną przez Rap Monstera i J-Hope'a i muzyka też się trochę różni od oryginału i mimo, że w teledysku nie ma BTS, to tutaj chciałam podkreślić, że być może mieć to jakiś związek z teoriami, ale oczywiście nie musi, zresztą jak zawsze, ponieważ tam jest naprawdę dużo takich momentów, które nawiązują do Bangtanów i wręcz po prostu jakby do konkretnych scen, które widzieliśmy w poprzednich teledyskach, więc to jest naprawdę ciekawe i oczy ARMY jak zawsze widzą wszystko, więc przekonajcie się, co takiego się tam działo. Oglądając ten teledysk po raz pierwszy miałam wrażenie, że nie ma tam żadnej teorii, tylko po prostu jest ogromny przekaz i w sumie troszeczkę miałam rację, bo tak jak jest w tekście ukazane, jest to dążenie do celu, pogoń za marzeniami i tak jak sam tytuł wskazuje, powrót do domu, ale nie w kontekście po prostu domu, tylko w kontekście wrócenia do siebie, do wrócenia do początku, po tych próbach osiągnięcia tego celu. W teledysku znajdujemy odniesienia do problemów, z jakimi boryka się społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, aczkolwiek tak jak już wspominałam, są także odniesienia do poszczególnych członków BTS. Aczkolwiek może być taka opcja, że So Taiji wcale nie miał zamiaru łączyć tego wszystkiego z teoriami, po prostu ARMY mają jakieś omamy wzrokowe itd., itd. Aczkolwiek to jest naprawdę zbyt znaczące, żeby to ominąć i po prostu to jest coś, co się widzi od razu. No może nie od razu, bo za pierwszym razem naprawdę nie chciałam patrzeć na teorię, nie chciałam szukać teorii BTS tym wszystkim, bo to po prostu był świetny teledysk So Taiji Boys, ale niestety, jak zawsze, coś się stało i jeżeli faktycznie nie byłoby tam teorii, to po prostu ARMY nie miałyby co robić, a tego filmiku bym nie stworzyła. Dlatego jednak mi się wydaje, że coś tam jest na rzeczy. Na samym początku widzimy mężczyznę w czarnym stroju, który będzie symbolizował albo ten trud osiągania zamierzonego celu, albo ludzi, którzy próbują ten cel osiągnąć. Zwłaszcza, że widzimy, że to, co się dzieje z głównymi bohaterami teledysku, dzieje się tak,
także z tą postacią. Pierwszym podobieństwem i nawiązaniem do BTS w tym teledysku będzie napis na samym początku, napis "Cause I'm coming back home", który jest taki sam jak "Not Today". Kolejne skojarzenie to teoria, z którą bardzo często spotkałam się w internecie, czyli to, że ten mężczyzna w czarnym stroju może być skojarzony z tą czarną, zakapturzoną postacią z Fire, a ta z kolei z tymi z Not Today, a skoro czcionka jest taka sama jak Not Today, to nie może być to przypadek. Skoro już jesteśmy przy temacie Not Today, to być może pamiętacie moją teorię do Not Today, gdzie także wspominałam, że tekst tej piosenki, podobnie jak tutaj, jest o pogoni za marzeniami, o tej walce, o tych przeciwnościach losu i trudach, więc być może Come Back Home możemy jednak uznać za część teorii. Mężczyzna idzie przez las i w pewnym momencie widzimy obraz odwrócony do góry nogami i od razu może nam się to skojarzyć ze sceną z Young Forever, ale także może to symbolizować, ten odwrócony obraz może symbolizować jakby przeciwności losu, a także to, że czasem musimy przewrócić nasz świat, nasze życie do góry nogami, żeby osiągnąć swój cel. Scena w szkole ma dwa znaczenia. Pierwsze to jest nawiązanie do tego, jak bardzo edukacja jest ważna w Korei i tak naprawdę wszystko od niej zależy. Każdy chce się dostać do najlepszej szkoły i chce się najlepiej, jak najlepiej uczyć. Dla ludzi, a raczej dla młodzieży o słabszej psychice, taki wyścig szczurów, bo tak naprawdę to chodzi tutaj o wyścig szczurów, może się skończyć tragicznie i także scena z korporacją ma duże znaczenie, ponieważ w Korei praca w korporacji wydaje się naprawdę ważna i wtedy jest się kimś. Drugie znaczenie jest to nawiązanie do sceny w szkole z Boy in Love i jest to także pierwsze bezpośrednie jakby nawiązanie do BTS i zaraz potem widzimy także wizytówkę, która płonie i to z kolei może nam się skojarzyć z płonącą kartką, którą podpalił Jimin w wannie w I Need You. Zaraz po tym mężczyzna w czerni opiera się o płot i w niego uderza, co może być nawiązaniem albo do początkowej sceny z Fire, albo do scen z Young Forever, gdzie także widzieliśmy ten płot i w tym momencie widzimy także, że ten mężczyzna jest powiązany z tymi innymi postaciami, bo dzieje się z nim to samo co z nimi. Widzimy także tabletki, które kojarzą nam się z J-Hope'em, ale także mogą pokazać, do czego potrafi doprowadzić ten wyścig szczurów, dlatego musimy pamiętać, by nie stracić kontroli i wrócić do domu. Widzimy sceny podobne do tych, które mieliśmy okazję zobaczyć w Run, czyli na przykład kiedy ten mężczyzna biegnie długim korytarzem i to wygląda naprawdę znajomo, ale najważniejszy jest tutaj przekaz, szczególnie gdy on upada na kolana i płacze. Widzimy ten ból, widzimy cierpienie, jak ta próba osiągnięcia celu może nas wyniszczyć i jak ciężko jest czasami wytrzymać to napięcie. Widzimy sceny z tatuażami, co od razu będzie nam przypominać sceny z Rap Monsterem w Danger, a scena boksu kojarzyć nam się będzie natomiast z Jiminem. Scena tańca może przywodzić nam na myśl sceny z J-Hope'em, także Danger, a później widzimy dwie sceny z poranionymi dłońmi i to jest kolejne potwierdzenie na to, że ta czarna postać jest powiązana z resztą bohaterów tego teledysku. Płonąca gitara wydaje się nam dość oczywista, jeżeli chodzi o powiązanie z BTS, a konkretnie z Siugą i płonącym pianinem. Kolejnym nawiązaniem do I Need You i sceny z J-Hope'em na ulicy, który traci przytomność, jest jej odpowiednik w Come Back Home, czyli także scena na moście. Za to następna scena ukazująca przemoc i znęcanie się nad jedną osobą będzie odniesieniem do Jungkooka w I Need You, aczkolwiek osoba, która jest bita, pluje w tym samym momencie krwią, w którym ta czarna postać i tutaj już mogę stwierdzić, że ta czarna postać może być naszym trudem, poświęceniem i motywacją podczas tego właśnie dążenia do celu i musimy pamiętać z tego, co widzimy w tym teledysku, by się nie poddawać, szczególnie teraz, gdy jesteśmy młodzi i możemy osiągnąć wszystko. A skoro już o młodości mowa, to powinnam na chwilę wrócić do tekstu oryginalnego, gdzie nacisk położony jest na kłamstwa skierowane do młodzieży, do młodych ludzi, a także na rodziców, na presję ze strony rodziców, a także na brak odczuwalnej miłości. Wersja BTS różni się od oryginału, co prawda też wspomina o rodzinie, ale w zupełnie inny sposób. Chodzi tutaj o to, że młodzież chce sprawić przyjemność rodzicom, stara się o to, żeby rodzina żyła jak najlepiej właśnie dzięki ich ciężkiej pracy, a drugim takim jakby przesłaniem tego tekstu BTS jest odłożenie na bok frustracji i bezcelowości, a skupienie się na celach i marzeniach. Ale wróćmy do teledysku, gdzie następnie widzimy graffiti, które od razu nawiązuje do V w teledysku do Run i widzimy dwa krzyżujące się napisy. Pierwszy z nich to BTS, a drugi to STJ, czyli Sotaiji. Scena z kolorowymi racami może kojarzyć nam się z podobną sceną, którą widzieliśmy z udziałem BTS, a palenie tabletek będzie nawiązywać do tego, że J-Hope pozbył się swoich. Ważnym elementem w tym teledysku wydaje mi się ta kobieta, która tańczy, ale ona tańczy w taki jakby troszeczkę opętany sposób i podobny sposób tańczenia
zakończenia widzieliśmy także w teledyskach BTS, na przykład w trailerze do Wings, aczkolwiek nie chodzi tutaj w tym momencie o BTS, a raczej o to, do czego może to wszystko doprowadzić, do szaleństwa, do tego, że tracimy nad sobą kontrolę i po prostu wydajemy się w jakiś sposób tym wszystkim opętani. Pod sam koniec tego teledysku widzimy mężczyznę w czerni na dachu, a na niebie widzimy zaćmienie, które symbolizuje konflikt pomiędzy dobrem i złem i mówi się także, że osoba, która przechodzi w życiu przez różne niepowodzenia i przeciwności, ma w sobie zaćmienie. Czarna postać trzyma kasetę i to od razu może nam się kojarzyć ze sceną z Fire, gdzie Suga także trzymał kasetę, aczkolwiek z jednej strony tej kasety widzimy napis So Taiji Come Back Home i czarna postać powoli zmienia stronę tej kasety, z drugiej strony widzimy BTS Come Back Home, co bardzo symbolicznie może oznaczać, że nadeszła era BTS. To by było póki co na tyle, jeżeli chodzi o teorię do Come Back Home BTS łamane na So Taiji. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo dla mnie ten teledysk jest naprawdę wyjątkowy i musimy pamiętać, że jest to cover. Oryginał był w wykonaniu So Taiji and Boys i to jest naprawdę ogromne przesłanie zarówno w tekście, jak i w teledysku, więc nie poddawajmy się i gońmy za naszymi marzeniami, żeby osiągnąć cele. Do zobaczenia w następnym filmiku.